dobry, witamy w kraju nad Wisłą, kraju płynącym ziemniakiem, kartoflem, pyrą. Nie wiem, jak jeszcze się nazywa to warzywo najbardziej popularne w tym kraju. Nie wiem, ale pewnie jeszcze jakieś nazwy regionalne istnieją. W każdym bądź razie dzisiaj będziemy mówili o warzywie, które jest najbardziej popularne w Polsce. Czy wyobrażacie sobie jakikolwiek dom, w którym nie byłoby ziemniaków podstawowych na obiad, sałatki ziemniaczanej? Dzisiaj będziemy mówili nie o warzywie, tylko o przepisach z tego warzywa. Zapraszamy na 15 top przepisów bezglutenowych i wegańskich z ziemniaka. Zaczynamy od klusek ziemniaczanych. A dlaczego od nich? Dlatego, że ja lubiłam je w dzieciństwie najbardziej. Moja mama bardzo chętnie je robiła i to jest taki przepis jak... Kluski ziemniaczane z okrasą. Oczywiście. To, że można dostać je w naszym sklepie internetowym i w Gdyni w naszych bistro delicatesach, to jest jedna sprawa, ale przepis oczywiście jest i powstaje on z surowych ziemniaków. I ten przepis jest dokładnie odzwierciedleniem takich klusek ziemniaczanych, które robiła moja mama. Oczywiście okrasa jest zrobiona nie z boczku, nie ze skwareczków z boczku, ale z tofu wędzonego i do tego my nie dajemy cebulki do zasmażania, tylko pekińską i asafetydę. Asafetyda? Asafetyda, czyli zapalniczka cuchnąca, gumorzywica i tak dalej. No ale słuchajcie, asafetyda pachnie jak cebula. Cebulka. Natomiast łagodzi różne objawy żołądka i wątroby. Dokładnie, jest lekkostrawna, delikatniejsza dla tych, którzy są uczuleni na cebulę i dla tych, którzy lubią eksperymentować. Ale oczywiście, jeżeli lubicie cebulę i wolicie cebulę, możecie zrobić sobie okrasę z cebulki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego nie jemy cebuli, nie stosujemy jej w naszej kuchni, macie tutaj jeden z odcinków, 3 pytania do Joli i Mirka, zajrzyjcie sobie i tam macie odpowiedź. I zdradzę Wam jedną tajemnicę, że w przyszłości oczywiście z podobnego ciasta jak to na szare kluski przygotujemy dla Was kartacze. Fajnie, nie? Przepis numer 2. Kto nie jadł kopytek, ten pewnie nie będzie wiedział, o czym mówimy. Takie kopytka nazywane po włosku gnocchi. A na Śląsku? Kluski śląskie? Gnocchi. Bardzo podobny skład. Oczywiście ze szpinakiem, z oliwą truflową występują w naszym przepisie. Tutaj wersja taka szpinakowo-serowa, ser wegański. Mamy też serowo-pomidorową, z serem wegańskim oczywiście. Wracając do gnioków, kopytek, klusek śląskich, przygotowuje się je nie z surowych ziemniaków, ale z ugotowanych. My gotujemy je na parze, dodajemy siemię lniane, żeby mieć pewność, że one się ładnie skleją, i kilka różnych rodzajów mąki, żeby były żółte, trochę kukurydzianej, trochę ziemniaczanej i już. Oczywiście sól i mamy tradycyjne, małe, żółte kluseczki, które pasują do różnych sosów. Bardzo delikatne. I jak już Jola tutaj zahaczyła o sosy, no to mamy dla Was przepis numer 3 na sosy na bazie ziemniaka. I to też są sosy do gnioków na słodko. Sos z prażonymi jabłkami i sos daktylowy. Ponieważ rzadko kto wie, że ziemniak nie ma smaku ani słonego, ani słodkiego. A co to oznacza? To oznacza, że jest plastyczny i nadaje się do różnych rzeczy. Można zrobić na jego podstawie sos słodki, można zrobić słony. I my tutaj mamy 2 takie na słodko, dodajemy prażonych jabłek i dajemy ziemniaczki, a oprócz tego dodajemy do ziemniaków ugotowanych mleczko kokosowe i daktyle i wtedy mamy przepyszny sos daktylowy. Dodajemy jeszcze oprócz tego trochę cynamonu i wtedy ten sos robi się jeszcze bardziej wyborny. I jeszcze mam dla Was ciekawostkę, z ziemniakami można zrobić konfiturę. Zajrzyjcie, tutaj jest przepis na tą konfiturę, to taki mały gratisik ziemniaki do 15 i pomarańcze. Przepisów na ziemniaki. Przepis numer 4 to sznycle ziemniaczane z sosem grzybowym. Sznycelki wyglądają tak, ale oczywiście jest na nie przepis. A jak się robi te sznycelki? Powie Jola. To jest mój ulubiony przepis. Ja pamiętam te czasy, bo już jestem wiekową panią, więc pamiętam te czasy, jak się chodziło do baru mlecznego i tam zawsze były sznycelki. Oczywiście one były zrobione trochę inaczej. Zawsze w panierce, w bułce tartej. W naszym wypadku jest to mąka z ciecierzycy. Oprócz tego były robione z dodatkiem jajka. U nas jajka nie ma, jest tak jak w gniokach mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana, siemię lniane zalewane wrzątkiem, ale w środku
mamy dla Was niespodziankę drobną, ponieważ żeby te sznycelki nie były takie jałowe, dodaliśmy utartego wegańskiego sera z zmiksowaną oliwką. Musicie spróbować, jaki to pyszny przepis. Do tego oczywiście sos grzybowy i mniam. Przechodzimy do pozycji numer 5. Knedle ze śliwkami. Knedle ze śliwkami. Jak wiadomo, podstawą ciasta knedlowego są ziemniaki. Knedle są bardzo podobnie zrobione jak gnocchi, trochę podobne do sznycli, ale mają więcej mąki. I dodałaś tam niepaloną kaszę gryczaną, którą zmieliłaś na mąkę. Dokładnie. I tym one się różnią. Ale na pewno zasada jest jedna podstawowa. Musimy uzyskać ciasto dosyć elastyczne, które nie rozerwie się w trakcie gotowania. A dlaczego? Ponieważ do środka wkładamy co? Śliwkę. A śliwka lubi puszczać sok. Śliweczka, cukier, trochę kardamonu i zamykamy w takim placuszku z tego gryczano-ziemniaczanego ciasta. I tak powstają po ugotowaniu knedle. I powiem Wam jeszcze jedno. W przyszłym roku pojawi się kolejny przepis na knedle i będą to knedle z kurkami. W tym roku mieliśmy tyle przepisów w sezonie, że nie byliśmy w stanie się wyrobić, także czekajcie cierpliwie na Ale kurki. powiem Wam szczerze, że ciasto do tych knedli z kurkami zrobię pewnie trochę inaczej. Ono musi być jeszcze bardziej delikatne, gdyż kurka jest takim grzybem, To za rok. że jest zazdrosna o inne aromaty. Przepis numer 6 to majonez kokosowo-ziemniaczany. W takim malutkim słoiczku jest zamknięte pire ziemniaczane. Podobny eksperyment, tak jak w sosach na słodko z poprzedniej kategorii, ale oczywiście to nie wszystko. Tutaj całą robotę robi Czarna sól, mleczko kokosowe, oliwa albo olej, bo najlepiej do majonezu jednak dać olej. Szczypta, nie, trochę cytryny, a nie szczypta. I trochę musztardy i mamy majonez. I jest to jeden z najczęściej przez nas używanych przepisów ziemniaczanych, ponieważ taki majonez pasuje do wszystkiego. I na kanapkę z pomidorem, i na kanapkę z serem wegańskim. Oprócz tego sosów sałatkowych. Naprawdę bardzo i za chwilę dużo pojawi się w zastosowań. kolejnych przepisach. Odkładamy na bok. Przepis numer 7 to sałatka ziemniaczana z kiszonym ogórkiem. Sałatki ziemniaczane mogą być różne. I właśnie z majonezem z ziemniaka. Oczywiście. Słuchajcie, takie sałatki mogą być rzeczywiście różne. Można dodawać do nich oprócz tego ogórka kiszonego i ziemniaka różne inne składniki. My próbowaliśmy jeszcze dodawać oliwki, wędzone tofu, kukurydzę, no mnóstwo różnych pomysłów. Ale podstawą tej sałatki zawsze będzie ziemniak, kiszony ogórek i majonez. I to jest sałatka, wystarczy. która zawsze nam towarzyszy podczas wyjazdów. Jak jedziemy na wakacje, zabieramy dużą michę takiej sałatki. Wystarcza nam mniej więcej 2 do 3 nawet posiłków. Dojeżdżamy na miejsce i tam już komponujemy swoją dietę w sposób bardziej regionalny z danego miejsca. Sałatki mają oczywiście wielu fanów, dlatego podamy Wam przepis na kolejną sałatkę. Przepis numer 8 to sałatka ziemniaczana z gyrosem. Przepis na nią znajdziecie w naszej najnowszej książeczce 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Sałatka z gyrosem wygląda tak. Trzeba się zaopatrzyć w gyros. Oczywiście można go wcześniej przygotować. Przepis jest u nas na kanale. Albo zaopatrzyć, czyli kupić, Też. albo zaopatrzyć, czyli zrobić. Zrobić go od razu więcej, żeby część zjeść na przykład w tortilli albo we wrapie, a część zostawić do tej właśnie cudownej sałatki gyrosowej, która cudownie pasuje na letniego grilla albo jesiennego grilla, no bo grillowanie kończymy Albo bez grilla, po prostu pasuje dobrze, na wiele niech ci okazji. będzie. Jeśli macie ochotę na taką książeczkę, oczywiście jest dostępna w naszym sklepie internetowym. Jeśli podoba Wam się ten odcinek z serii poradnikowej, z tej, gdzie gromadzimy dla Was różne przepisy z różnych kategorii, dajcie lajka temu odcinkowi. Jak nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, na co czekacie? Klik, klik tutaj na dole, naciśnijcie ten dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i zawsze dostaniecie informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Tłumaczymy ją również dla Was na język angielski.
Pamiętajcie o tym, że mamy live'y i one są w trzeci poniedziałek miesiąca o 20 i zawsze po takim live'ie dostajecie dostęp do nowego e-booka z 10 przepisami na dany miesiąc, w których wyliczamy dla Was kalorie i podajemy indeksy glikemiczne. Komentujcie, zadawajcie pytania I na inspirujcie YouTubie, nas do na kolejnych Instagramie przepisów. i na Facebooku. Wracamy do przepisów. Numer 9 to klasyka, babka ziemniaczana. Klasyka, ale nie w każdym regionie Polski. Okazuje się, że w niektórych regionach jest nieznana, a szkoda, warto się jej nauczyć. Oczywiście ta klasyczna babka ziemniaczana była robiona zawsze z utartych ziemniaków z dodatkiem mąki, bardzo często jajka, z cebulką, z różnymi mięsami, z różnymi kiełbasami. Ta, którą robimy my, jest zrobiona dokładnie tak, jak robiła to moja mama, ale my dodaliśmy, inaczej. tak, trochę inaczej. Oczywiście, nie bylibyśmy sobą. nie ma cebuli. Bo my dodaliśmy oczywiście pekińską z asafetydą, a Nie ma mięsa, jest tofu wędzone. ale Dodatkowo oprócz tego jeszcze dodatkowo dodajemy suszone pomidory. Zresztą ja już nie pamiętam, która jest to z tych babek, ponieważ tych babek ziemniaczanych u nas jest takie mnóstwo. myślę, Słuchajcie, że to jest kombinujcie. właśnie ta. Jeszcze tylko przypomnę, że tam, gdzie nie ma babki ziemniaczanej, tam występuje kiszka ziemniaczana. I to jest właśnie odpowiednik tego dania w innych regionach. Ale kiszka ziemniaczana była zrobiona raczej z samych ziemniaków, z jajeczkiem, odrobiną mąki i zasmażoną cebulką. Przepis numer 10 może być na słodko, ale nie musi być. Są to gofry ziemniaczane. My serwujemy je z sosem pomidorowym na bazie majonezu ziemniaczanego i oczywiście cała masa na gofry powstaje też z pire Z ziemniaków. ziemniaczanego. Pire ziemniaczane. Po prostu musimy najpierw ugotować najlepiej na parze ziemniaki, żeby nie pozbawiać ich kleistości, gdyż takie wygotowane w wodzie bardzo często pozostaje w nich prawie sama skrobia. Dużo lepsze są takie albo gotowane w mundurkach, albo na parze. Przepis 11, mamma mia, jeden ziemniak, a daje tyle możliwości, jedno warzywo. Ziemniaki pieczone z truflami. Trufle oczywiście najlepsze z Piemontu. Tak, chodzi o to, że jeżeli mamy takie dwuskładnikowe danie, to każdy z tych składników musi być bardzo dobry. Więc do takiego dania musicie wziąć smacznego ziemniaka i bardzo dobrą oliwę truflową bądź dobre trufle, pastę truflową. Bez tego oczywiście się nie obędzie. Pachnące pieczone ziemniaki, aromatyczne trufle, nic dodać, nic ująć. Prosto i smacznie. Przepis numer 12 to grillowane ziemniaki z pysznym dipem. W przepisie nazywa się wiosennym dipem, ale możecie go zrobić o każdej porze roku. Gdyż większość z tych składników, które są użyte w tym przepisie, można dostać przez cały rok. Oczywiście groszku świeżego nie dostaniecie przez cały rok, ale zawsze można kupić mrożony i ugotować go na parze. Albo skorzystać z konserwowego. Dip jest zrobiony na bazie mleczka kokosowego, odrobiny musztardy, pieprz, sól, trochę cytryny można dodać. I tutaj dodajemy właśnie kiszonego ogórka, gdyż to on właśnie wprowadza taki fajny kontrapunkt do tego sosu, który jest z mleczka kokosowego. I zielony groszek, a reszta, co dusza zapragnie, takie zioła, jakie lubicie. Może być rozmaryn, może być pietruszka, może być koperek. Cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, a lubicie, możecie dodać. Przepis numer 13, prostota najprostsza. Gotowane ziemniaki z kapustą kiszoną. Polskie smaki. Bardzo, bardzo smaczne, bardzo pożywne. Ja pamiętam, tyle, no. jak jeździliśmy do Londynu i poznaliśmy tam mnóstwo fajnych ludzi, którzy słyszeli, to było dawno temu, słyszeli o Polsce i w ogóle im mówili, że im się mówiło wiele lat temu, że Polska to jest kiszona kapusta. ziemniaki i kiszona kapusta. I powiem Wam szczerze, że to jest kwintesencja właśnie tego, co oni mówili. I jest to najlepszy smak, jaki można sobie wyobrazić. Ja myślę, że złośliwie po takim tekście powinno się ich poczęstować właśnie tym daniem. Zrozumieliby, dlaczego kiszona kapusta i ziemniak razem to taki pyszny przepis. Żeby nie było, ziemniaki to też inne regiony, nie tylko Włochy. Udajemy się do Grecji i zapraszamy Was na musakę. Musaka to ziemniaki. No dobrze, ale ja nie wiem, czy okłażone. można powiedzieć, że musaka to danie z ziemniaka. Ja myślę, że każdy Grek powiedziałby, Nie można, że nawet musaka powiedziałaś i to danie z zarymowałaś. bakłażana, z dodatkiem ziemniaka. Ale tego ziemniaka jest tam bardzo dużo i myślę, że pół na pół się podzielimy.
Ci, co będą mówili, że to danie ziemniaczane i ci, co będą mówili, że danie z bakłażana. Na pewno i bakłażan, i ziemniak dobrze się w tym daniu mają. Jest to zapiekanka ziemniaczano-bakłażanowa z dodatkiem oczywiście różnych innych fajnych składników, których i jakich zobaczcie sami. A na finał przepis numer 15. Właściwie powinien się pojawić jako pierwszy, ale nie, zostawiliśmy Wam na deser. Może być na deser. Powiedzcie. Placki ziemniaczane, bo kto nie jadał placków ziemniacznych z cukrem? Kto nie lubił i nie jadał tych Są tacy, co nie jadali, są tacy, co jadali z keczupem, co jadali nie ze wiedzą, śmietaną. co stracili. Mówisz? Ja myślę, że tych dań w ogóle z ziemniakami jest dużo więcej, Oczywiście, ale że placki ziemniaczane to jest po prostu podstawa. W naszym wydaniu, przy bezglutenowości i nieużywaniu jajka, te placki są jeszcze bardziej kruche i pyszne, gdyż my je robimy z utartych, ale na tarce jarzynowej ziemniaków, czyli mamy Spróbujcie wiórki. sami, jak robiliście takie drobno ucierane ziemniaki, to zróbcie takie niedrobno ucierane ziemniaki. Rewelacja. Z dodatkiem oczywiście mąki ryżowej, która dodatkowo jeszcze sprawia, że te placuszki są jeszcze bardziej chrupiące. A dodatki do placków ziemniaczanych, słuchajcie, wszystko zależy od regionu, upodobań, domu, tak jak z zupą pomidorową. Czy z ryżem, czy z makaronem. U Mirka jadało się jak? Ze cukrem śmietaną, i czasem śmietaną. był ketchup. U mnie nie. U mnie właśnie prędzej było z keczupem albo nawet z niczym. My po prostu Z braliśmy cukrem placka do też się ręki. jadało. Na ciepło, na zimno równie dobre, a jeśli chodzi o różne popularne rzeczy, w których składzie jest ziemniak i w wersji bezglutenowej nie ma jajka, nie ma pszenicy, to oczywiście, właśnie sobie o tym przypomniałem, ważną rolę odgrywa ziemniak w pierogach nieruskich. Właśnie ja cały Link czas o tutaj. tym myślałam i Nie pomyślałam, dorzuciliśmy dlaczego do tej my ich listy, nie dorzuciliśmy. ponieważ tutaj jest dużo ciasta, jest też tofu, które robi za twaróg, ale są też ziemniaki, także link tutaj nad Joli głową. Smacznych ziemniaków na początek No bo jesieni. właśnie już mamy wykopki, mamy nowe ziemniaki, takie, które przeleżą przez zimę i trzeba z nich korzystać. Wszystkiego dobrego, smacznego I na zdrowie.